Dzisiaj chciałem Wam pokazać razem z moją małżonką miejsca, które zostały najbardziej zniszczone podczas tej powodzi. Za chwilę podejdziemy do miejsca, które zostało bardzo mocno zniszczone. Ludzie już posprzątali tutaj. Podejdziemy sobie tutaj do kościoła. Tutaj kiedyś był mur, ale został zupełnie przez wodę zniszczony. Zobaczcie, jak zostało to wszystko zniszczone. Obok tego pięknego kościoła. Tutaj część została już naprawiona, ale widać jeszcze zniszczenia. Poziom wody z roku 97, dokładnie z 7 lipca 1997 roku. Ponad 3-4 metry wody. Zresztą widać tutaj, gdzie woda sięgała. To jest ten ślad taki ciemniejszy. Tylko ten ślad ciemniejszy to nie jest woda z 97, tylko woda, która w 2024 zalała Kłodzko. Tu wchodzimy do kościoła. To są takie bardziej zakrystie, ale zobacz. Cały mur. Możesz sobie wyobrazić, że to wszystko było pięknie odmalowane, odtykowane. Zobacz. Klęcznik i można patrzeć sobie i Ale kontemplować. ładnie. Szkoda, że nie ma nikogo, żadnego księdza. Bym się zapytała, jak to było. Charakterystycznymi miejscami, które wcześniej zbadaliśmy, że na pewno były zalane. Zobaczcie tutaj, cały ten chodnik. Zobaczcie, nie ma w ogóle bruku. Ten bruk był wyrwany i ten kawałek ulicy widziałam dokładnie w telewizji, gdzie Zobaczcie. po prostu wyrwane zostały całe te ogromne kloce brukowe. Tu częściowo już bruk jest położony, ale zobaczcie na tą kamienicę, jak wygląda. Jest cała rozwalona. Nie można to w ogóle wejść. Piękna uliczka. Popękane szyby. Tutaj niektórzy jeszcze nie dali rady. Tutaj kolejny zamknięty jakiś lombard. Przejdę tutaj. Zobaczcie. Tu kolejny sklep zamknięty. Niektórym ludziom udało się wyremontować pewną część, ale jak spojrzycie na przykład na tą szybę, tu jeszcze są fragmenty. Popatrzcie. Tam jest właśnie kolej, ale poniżej jest rzeka, która wylała Nysa Kłodzka. Podążamy dalej. Jest straszny wiatr. Zbiera się znowu na burzę. Zobaczcie tutaj. Na tym domu ewidentnie widać. Wszystko jeszcze jest zawilgocone. Patrz tam ta Maryjka. Wow. Ale zobaczcie, jakie kolory piękne są tych kamienic. Tam jest koń. Tak, no. Jest konik taki. Tak. To jest coś takiego, jak kiedyś opowiadałaś mi, jak ci się śniło. Że taka, wiesz, rynek z takimi... Ale to nie taki. To nie tu. Nie tu. Ja jeszcze będę w tym miejscu, które mi się śniło. Okej. Jeszcze znajdziemy je. Zobaczcie tutaj. Całe w wodzie. Podejdziemy sobie tutaj. Pokażę Wam jedną z najstarszych kamienic. Kamienica pod Wilkiem. Ale to wygląda niesamowite. No coś pięknego. Tutaj kiedyś była restauracja. Savoy restauracja. Naprawdę to nie jest dobry moment, żeby kręcić, ale nie mamy czasu, więc dlatego zaczęliśmy kręcić mimo tego wiatru, bo zbliża się bardzo duża burza. Zresztą widać to po niebie, które przybiera różne kolory przedburzowe.
I tutaj jest taki budynek, który zaraz zobaczycie, co zrobił w środku. Nie będziemy do niego wchodzić całkowicie, ponieważ zobaczcie, lody włoskie, tutti frutti, wszystko zniszczone. Popękane. Cały budynek jest mocno doświadczony powodzią. Wejdziemy sobie do środka. Zobaczcie, co woda zrobiła. Tak wyglądają wszystkie pomieszczenia, do których woda się wdarła. Tam nie będziemy wchodzić, ponieważ cały strop jest zawalony. Więc pokażę Wam tylko tutaj, jak to wygląda tak z brzegu. Panele poodpadały. Totalna masakra, słuchajcie, totalna masakra. Patrzcie na ten sufit. Na te ściany. Wszystko to zrobiła woda. Dobra, będę stąd wychodził. Pokażę Wam z tej strony, jak to wygląda. Zobaczcie. Mam świadomość, że ta kamienica pewnie już długo jest opuszczona, dlatego w łatwy sposób została zdegradowana przez wodę, przez fale. Mnóstwo gruzu po tych wszystkich pracach. Tam widać resztę pięknego Kłodzka. A my podążamy tutaj tym mostem. Tam również cała kamienica opustoszała. Niestety fala uderzeniowa mocno zniszczyła ten obiekt. Przejdziemy sobie tak zwanym mostem żelaznym. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj Nysa Kłodzka. Teraz ta woda jest dosyć spokojna, ale wierzcie mi, że ten stan wody był o wiele, wiele większy. Po każdej ze stron mamy tą kamienicę tutaj, którą widzieliśmy z tymi lodami. Z tej strony widać, jak jest zniszczona. Tutaj te okna, wszystko było popękane. Pęknięcia są spowodowane ogromną falą wody. Ale zobacz, jakie wypłukane jest między tymi płytami. Tak, ogromne wypłukania są. Zobaczcie, jaki ładny tu jest śnieżnik. Nie wiem, co to jest za herb, czyj, ale naprawdę fajnie to wygląda. Tu jakieś stare zabudowania, które ostały się w miarę. Jeszcze spójrzmy sobie na tą Nysę. Tam w tle widać jakieś stare zabudowania dworca. Pociąg jedzie. Tutaj wszystko to wylało, mimo że jest tak bardzo dobrze zabezpieczone to. Tutaj oczywiście mamy nowe jakieś wały potworzone, ale wieje. No coś niesamowitego. Tak wieje. Tam mamy dworzec autobusowy w Kłodzku. Tu praktycznie cała ta budka została zniszczona. Tam mamy willę nad rzeką, która też jest zamknięta, ponieważ jest wszystko rozwalone. Woda wdarła się do środka. I tutaj sklep, który już ma nowe szyby, ale wszędzie trwają remonty. Ale to wygląda. Zobacz, jaka ta szyba jest wypchana. Ona jest po prostu wypchana. No pęknięcie takie. To wszystko z zamków wyleciało wręcz. Tu wszędzie była woda. Na jakieś powyżej 3 metrów jak nic. Zresztą tutaj też widać. Tu są już odremontowane niektóre rzeczy. Tam tak zadziornie albo i z taką nadzieją wyrastają maki. Idziemy teraz w stronę starego rynku, starego miasta właściwie. To też tak błędnie powiedziałem. Piękna architektura kłodzka. Dużo fontan.
Zobaczycie, naprawdę jest piękne miasto. Ogródki piwne działające, mnóstwo gołębi, jak ktoś nie lubi. Ale jak w Krakowie, jedzą z ręki. Haha, to tak. Zobaczcie, jedna z pięknych fontan. Tu mamy ratusz. Przejdziemy sobie taką ulicą najbardziej reprezentatywną. Zbliża się wieczór. Zobacz, jaki niedźwiedź. Widocznie pod niedźwiedziem. Tak, tak, bo one się tak nazywały. I tam obok od razu, a my tam podejdziemy, mamy Muzeum PRL-u. Remonty, remonty, remonty. Tak, wszystko w remoncie niestety. Albo stety, bo to znaczy, że coś się w tej kwestii tutaj dzieje. W większości przypadków ludzie wprowadzili się z powrotem, zaczęli remontować. Zobaczcie ten ratusz. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale piękny ratusz. Tego kamera tak nie oddaje. To jest naprawdę przepiękne. Pójdziemy sobie teraz wzdłuż tej ulicy. Wszystko się już zamyka. Tu kolejne remontowane rzeczy. Niektórych kamienic raczej nie da się już doprowadzić do stanu użytkowania. O, widzicie biegacze. Zobacz, jak ładnie. Wow, no coś pięknego. Podejdziemy sobie tam właśnie pod ten kościół. Oczywiście jeszcze pół godziny temu tutaj tętniło życie. Ale ta uliczka jest jedną z bardziej ciekawych. O. I tak jak Ola wspomniała, to tu gdzieś na ulicy Kościelnej, a to jest tak, to jest ulica Kościelna właśnie. To jest właśnie na tej ulicy. Tak. Na tej ulicy straszy klucznik, który nie może się pogodzić z tym, że to znaczy wpuścił, bo on zamykał wszystkie drzwi i był odpowiedzialny za te klucze fizycznie, ale też za bezpieczeństwo miasta. Ale kiedyś się ugadał z nieodpowiednimi ludźmi i rabusiów wpuścił. I ponoć straszy dlatego, że po prostu sumienie go nadal gryzie. Kiedyś na tym terenie był cmentarz obok tego kościoła, bądź może nawet tego kościoła jeszcze nie było. Na ulicy Kościelnej. Ulica Kościelna prowadziła do cmentarza, który był zamykany przez klucznika. Klucznik chronił ten cmentarz i była taka sytuacja, że kiedyś zapomniał zamknąć ten cmentarz i wszystkie duchy z tego cmentarza wyszły na zewnątrz i zaczęły się błąkać po Kłodzku. I on, strasznie go sumienie wtedy gryzło, że wypuścił te wszystkie duchy cmentarza. No i miał to tak na sumieniu, że po tym jak umarł, to gdzieś na tej ulicy Kościelnej do tej pory słychać szczęk, nie wiem jak to nazwać, szczęk kluczy. Zobaczcie tu. Tu mamy takie kino Kłodzko.
tylko że to akurat nie zostało zniszczone. Oczywiście w środku wygląda tak jak w tej lodziarni. Woda się tutaj też wdarła. Tutaj raczej szczep już nie było wcześniej, bo to jest stary element. Zobaczcie tu. Wszystko zniszczone. Tam, gdzie mamy te płyty OSB, też woda się wdarła. Tutaj te domy praktycznie są do połowy zniszczone. Tak wcześniej mówiłem, niektórym już udało się wyremontować tą część, ale większość domów wyglądała tak jak ta lodziarnia. Słuchajcie, no taki nie jest optymistyczny odcinek. Myślę, że oni sobie dadzą radę, ale moja jest taka prośba, nasza jest taka prośba, żeby przyjeżdżać na Dolny Śląsk, na przykład do Kłodzka, na przykład do Długopola, które zostało też zalane, do wszystkich tych miejscowości, które ucierpiały w wyniku tej tragedii, tego kataklizmu.